Cześć, tu Magda z Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam piękne mieszkanie, które podbija Instagram. Nasz spacer tradycyjnie zaczynamy przy wejściu, skąd możemy udać się do kuchni, salonu lub sypialni. Zacznijmy od salonu. Tu jest wspaniała przestrzeń poddasza, z prawej strony kącik wypoczynkowy z telewizorem, wygodnym narożnikiem i fotelem. Fotel to stary mebel, który został odnowiony. Zobaczcie, jaki ma fantastyczny kolor. Lampa obok niego to również starość, który zyskał nowe życie w tym pięknym mieszkaniu. Zwróćcie też uwagę na ławę, w której znajdują się dwie szuflady. To bardzo wygodne miejsce do przechowywania różnych rzeczy, które chcemy mieć pod ręką, ale niekoniecznie na widoku. Z lewej strony mamy kącik jadalniany z dużym stołem i różnymi krzesłami, które zachwycają swoim designem i różnorodnością. Zwróćcie też uwagę, że nie widzimy sufitu. To poddasze, dlatego jest tu wyjątkowo wysoko. To najwyższy punkt w tym mieszkaniu. A tam, przy przejściu do kuchni, z drugiej strony mamy najniższy punkt w tym mieszkaniu i wyższe osoby muszą się schylić, żeby przejść. Niestety przestrzeń poddasza ma swoje plusy i minusy. Nie każdy się tu odnajdzie, ale ciężko odmówić tej przestrzeni uroku. Klimat budują tutaj stylowe dodatki, takie jak na przykład piękny świecznik z Handem Home, czy rośliny. Zobaczcie, że są tutaj prawie w każdym rogu. Tu roślinka, tu kolejna roślinka, tam roślinki i na górze, i na dole. Wszędzie jest zielono i dzięki temu jest o wiele przytulniej, niż gdyby te kąty były puste. Jeszcze rzućmy okiem na krzesła, gdzie poza stylizowanymi oraz ikeowym czarnuszkiem mamy dwa krzesła z targu staroci, które zyskały tutaj nowe życie. To drewniane z uroczym serduszkiem oraz to niebieskie, które ma piękny niebieski kolor. Zobaczcie, się zachwycam takimi odcieniami. Jest naprawdę fantastyczne. W tym wnętrzu uwagę przykuwa też lustro nad kominkiem. Kominek nie jest prawdziwy, to taka obudowa, to taka atrapa, a w środku znajduje się biokominek, który również potrafi stworzyć bardzo ciepłą atmosferę na długie zimowe wieczory na przykład. Chodźmy teraz do kuchni. Przejdziemy tym niższym przejściem zamiast przez przedpokój. Ja nie jestem aż tak wysoka, więc nawet nie muszę się specjalnie schylać. Teraz jesteśmy w kuchni. Zobaczcie, na tamtej ścianie mamy dwa plakaty Ryszarda Kai. Jeden z nich pewnie już znacie, gdyż mam taki sam w swoim domu. Na dole lustro, w którym teraz odbijają się moje stopy. Dzień dobry. Ale obracamy się. Rzut oka na przedpokój. I spójrzcie tu. To witrynka z Ikei, może ją znacie. Wcześniej w tym miejscu stał taki wysoki stół, dlatego wciąż po bokach znajdują się hokery. Okazuje się, że witrynka również może spełniać rolę stolika z powodzeniem i podobno jest nawet wygodniejsza niż stolik, który się kiwał i wstał tu wcześniej. Więc wymiana bardzo na plus, a teraz jeszcze możemy podziwiać piękne rzeczy, które są w środku. Zobaczcie, jakie ekstra skorupy. Kuchnia była robiona u stolarza. Jest biała, z marmurowymi płytami. Tutaj jest trochę inny klimat. Początkowy plan był taki, była cała biała, ale wydaje mi się, że z tym czarnym blatem też ma swój niesamowity charakter i jest bardziej kontrastowa, przez to może nawet łatwiej wyróżnić na niej pewne elementy. Zobaczcie te cudne skorupki ceramiczne. Buźki, kto chodzi na targi rzeczy ładnych, ten już na pewno dobrze te rzeczy zna, gdyż to naprawdę jest hit. A jeśli jeszcze tego nie znacie, to sprawdźcie sobie w internecie ND Ceramics. Na pewno łatwo znajdziecie świetna pracownia i świetne skorupki. Waszą uwagę tutaj mogą jeszcze przykuć na przykład ciekawe lampy. To Kinkiety z Zorka Factory. Jeśli nie znacie jeszcze tego sklepu, to też warto sprawdzić. Jest tam dużo fajnych industrialnych lamp robionych w Polsce, które są dostępne w niezłych cenach. Jak na takie cudeńka, które potrafią naprawdę stworzyć super klimat we wnętrzu. Często lampy są bagatelizowane, a zupełnie niepotrzebne, gdyż mają naprawdę dużą rolę w tym, jak odbieramy dane pomieszczenia. Chodźmy dalej.
Tu w przedpokoju, w korytarzu takim bardziej, żeby nie było tak pusto, została zrobiona boazeria z jakiejś chyba płyty meblowej, natomiast wygląda naprawdę bardzo elegancko. Zanim pójdziemy do sypialni, zajrzyjmy jeszcze do łazienek. Tu mamy ubikację z fajnie ukrytą pralką. Dzięki temu, że pralka jest tam, gdzie WC, możemy brać prysznic bez denerwowania się, że coś nam szumi za uchem. I oczywiście roślinkę. Tu na ścianie jeszcze plakat. To jest podobny plakat jak ten przedstawiający aparat w salonie. I co ciekawe, te plakaty są na bawełnie, na wysuszonej bawełnie. Nie wiem, jak to możliwe, bo się na tym nie znam, ale to brzmi imponująco. Zamiast na papierze, na bawełnie, naprawdę ekstra. Dobra, zamykamy to malutkie pomieszczenie i lecimy do łazienki, która jest tu zaraz za rogiem. Mijaliśmy ją na początku, wchodząc do mieszkania. Dzień dobry, przywitam się od razu z Wami. Gdzie tu jest wanna i cudowne płytki, heksagony, taki piękny wzorek. To płytki tu błądzina. I teraz tak, fajny sposób na ukrycie różnych mydeł. Takie pudełko przy wannie. Chyba znajdę sobie coś podobnego, szczerze mówiąc, bo bardzo mi się podoba. To niezwykle porządkuje przestrzeń. Tak samo tu przy umywalce, zobaczcie, koszyczek. Koszyczek i jak wsadzimy do takiego koszyczka kilka mydeł, nawet jak będą różne, to będą wyglądały naprawdę fajnie. Taka od razu bardziej uporządkowana przestrzeń. Polecam. Chodźmy dalej. Wyszliśmy z łazienki, więc chodźmy zobaczyć sypialnię. Po drodze mijamy tu różne schowki. Tu jest jeden, dobrze ukryty, zobaczcie, ale tu jest klamka. Sprytne, co? Zupełnie nie rzuca się w oczy. Tutaj mamy zasłonkę i teraz też ważna rzecz. Cofamy się na chwilę. Widzicie te poduszki tutaj? To jest dokładnie ten sam materiał, który widzimy tutaj. Uwielbiam taką spójność w mieszkaniu. Tu kolejny schowek i wchodzimy, do sypialni. Zobaczcie, jak cudnie. To nad łóżkiem to nie są prawdziwe rośliny, ale i tak wyglądają świetnie. Zresztą nie za bardzo sobie wyobrażam spanie pod prawdziwymi w momencie, kiedy może się z nich sypać. Różne robaki czasem się zdarzają, więc zdecydowanie sztuczne rośliny nad łóżkiem to może być lepszy pomysł, a wygląda fantastycznie. Zarówno na zdjęciach, jak i na żywo bardzo mi się podoba. To jest magia, naprawdę. Naprawdę fantastyczny pomysł. Tu zamknę drzwi, żebyście lepiej widzieli zieloną ścianę. Ciemna ściana sprawia, że pomieszczenie jest bardziej przytulne, co w przypadku sypialni jest dość istotne, jakby nie patrzeć. Sypialnia powinna być przytulna. Więc tu wchodzę pod skosy. Zobaczcie, jak pięknie. Tu szafki z monsterią, kolejna roślina, lustra, komoda. Komoda w sypialni, super rzecz. Fotel, można sobie odpocząć jeszcze wieczorem, z książką posiedzieć. Obok jest lampa. Lampa z Ikei. Mam podobny kinkiet z tej samej kolekcji. I tutaj, pięknie. Przyznajcie sami, nic dziwnego, że to mieszkanie podbija Instagram. Prawda? Jest naprawdę piękne. Zwróćcie uwagę jeszcze na te wiszące doniczki tutaj. Nie każda z tych roślin jest prawdziwa. Ale zupełnie tego nie widać. Sama dałam się nabrać. Prawdziwa jest ta. I monstera jest prawdziwa. A to i te na górze chyba już nie. Ale jeśli coś pomyliłam, to wybaczcie mi, bo naprawdę wyglądają genialnie. Mam nadzieję, że to mieszkanie zachwyciło Was tak samo jak mnie. I jeżeli jesteście ciekawi jakichś rzeczy, które tutaj pokazałam, a o których nic nie powiedziałam, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć i dać Wam znać, gdzie można je kupić. Jeśli chcecie więcej takich home tourów z różnymi wnętrzami, pamiętajcie o łapkach w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie, bo mam nadzieję, że już subskrybujecie mój kanał. Hej!
Zajrzyjcie też na instagramowy profil Grześka, właściciela tego mieszkania. Link do niego znajdziecie w opisie filmu.